Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku muzycznego alfabetu. Dzisiaj włoskie określenie attacca, które muzycy, wykonawcy spotykają czasami w partyturze. Melomani oczywiście tego nie widzą. Nie jest to nigdzie zaznaczone w opisach utworów, które widzimy w programach koncertów. Tym niemniej jest to określenie dość ważne z punktu widzenia wykonawstwa. Słowo to kompozytorzy wstawiają pod koniec jakiejś części wieloczęściowego utworu. To nie jest słowo, które można wstawić w dowolnym momencie, tylko jednak wtedy, gdy kończy się jedna część i rozpoczyna część druga. Czy to słowo ma coś wspólnego z atakiem? Skoro attacca, no to może nam się kojarzyć z atakowaniem. Cóż, można doszukiwać się pewnych podobieństw, gdyż to słowo oznacza, aby w kolejną część, która następuje po tym słowie, wejść bez przygotowania, bez ciszy, niejako ją zaatakować. Tak można byłoby to określić, ale oczywiście bez żadnych skojarzeń z charakterem. Chodzi tu wyłącznie o to, że część następująca staje się niejako integralną częścią tej, która była przed nią. Przykłady muzyczne znalazłem najbardziej znane u Ludwiga van Beethovena. Oczywiście jest ich dużo więcej, ale dla potrzeb tego odcinka wybrałem tylko 3. Rozpoczniemy od najbardziej znanej, która być może najbardziej też dla Państwa będzie to szokujące, albo przynajmniej mocno zadziwiające, że ten utwór właśnie jest zintegrowany, że ta część utworu jest zintegrowana. Wiem, że brzmi tajemniczo, ale już odkrywam tą tajemnicę dla Państwa. Chodzi o ten oto utwór. Kto zna? Każdy zna. Ludwig van Beethoven, jego sonata Cis-moll, nazywana księżycową i pod takim też tytułem ona krąży w świecie, choć sam Beethoven jej tak nie nazwał, ale o tym oczywiście będzie w innym odcinku. Dziś natomiast skupimy się na attacca i proszę Państwa, w zakończeniu pierwszej części mamy przez Beethovena jego własną ręką napisane attacca subito il seguente, czyli jest to troszkę rozwinięte. Bez przygotowania natychmiast wejść w kolejną część. Czyli krótko mówiąc, gdy kończy się ta część, w zasadzie, proszę Państwa, tej części pierwszej sonaty księżycowej nie wolno nam właściwie wykonywać samodzielnie, ponieważ ona nic nie kończy. To słowo attacca sprawia, że gdy nie wykonamy po niej części następnej, to ona nie będzie utworem w całości, tylko jego połową albo jakąś tam częścią. Więc posłuchajmy, jak brzmi to wejście, a zaraz Państwu wytłumaczę, o co tu chodzi. Więc mamy... Tak się kończy pierwsza część i z tej drugiej nuty bez przygotowania wchodzimy w część drugą.
tak dalej, prawda? Myślę, że też jest Państwu znana ta część. Dlaczego tak Beethoven zrobił? Otóż dlatego, że proszę Państwa, ten akord kończący jest jednocześnie akordem drugiej części, tylko że durowym, czyli jasnym. O tonacjach durowych, molowych też będziemy mówić. A więc, krótko mówiąc, Beethoven życzy sobie, aby grać to w całości. Kolejnym przykładem, mniej znanym, ale może niektórym Państwa znanym, jest siostra tej sonaty właśnie Cis-moll. Siostra dlaczego? Dlatego, że jest wydana pod tym samym numerem opusowym 27 i również nazywa się Quasi una fantasia, ta sonata, czyli jakby fantazja. I ta sonata, proszę Państwa, to jest sonata S-dur, ona rozpoczyna się tak. I tutaj, proszę Państwa, jest jeszcze ciekawsza rzecz, bowiem tutaj cała sonata, choć ma ona kilka części, tak naprawdę jest jednoczęściowa, ponieważ Beethoven po zakończeniu każdej z tych części wstawia właśnie słowo attacca. I pierwsze słowo attacca mamy właśnie po zakończeniu tej części wolnej, którą Państwo słyszeliście. Tak się kończy część wolna. I attacca bez żadnej ciszy. Mamy scherzo właściwie. I to scherzo kończy się tak. I attacca subito, czyli znów wchodzimy bez przygotowania w kolejną część i to samo mamy po tej części wolnej. Koniec tej części, attacca i tak dalej. Być może kiedyś zrobię analizy, jeśli czas na to pozwoli, również sonat Beethovena, o czym marzę, i wtedy bardzo dokładnie wytłumaczę sens tego, że Beethoven tak to właśnie napisał. I proszę Państwa, na koniec dość znana sonata, tak zwana waldsteinowska, op. 53 Ludwiga van Beethovena, w której też mamy określenie attacca między jej drugą a trzecią częścią. Część druga jest bardzo wolna. Może znacie Państwo. Można posłuchać sobie w całości, w każdym razie ta część również. Attacca przechodzi, zagra Państwo to połączenie. Jeśli nie znamy sonaty, to nawet nie wiemy, że tu się zaczyna kolejna część. I tak dalej. Magiczna, wspaniała sonata i wspaniała część.
A więc teraz już doskonale wiemy, co oznacza to słowo attacca i można pokusić się o poszukiwanie takich właśnie utworów wieloczęściowych, czy to symfonii, czy to sonat, które mają właśnie takie połączenie części ze sobą. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do widzenia.